lubicie rogale na Świętego Marcina, to spróbujcie koniecznie mojego przepisu. Te rogaliki są obłędne, pokochacie, są mięciutkie, przepyszne, rozpływają się w ustach. Składniki wypisałam Wam również w opisie pod filmem. Zaczynamy od wymieszania świeżych drożdży. 25 gramów rozkruszam do miski. Dodaję do nich 3 łyżki cukru zwykłego. Dolewam również szklankę ciepłego mleka. Pamiętajcie, że u mnie szklanka zawsze ma 250 ml. Mieszam, aż się zaczną drożdże rozpuszczać. Następnie nakryję ściereczką i odstawię na około 10-15 minut, żeby zaczęły pracować. Po tym czasie drożdże mam już gotowe. Dolewam sobie je do mąki. W misie robota mam 500 g mąki pszennej tortowej. Dolewam również jedno żółtko i jedno całe jajko. Jeszcze olej, około 2 łyżek, szczypta soli i dodaję jeszcze około 1 łyżeczkę ekstraktu waniliowego. Możecie zamienić na cukier waniliowy. I wyrabiamy ciasto. I ciasto gotowe. Nakrywamy ściereczką, a miskę wstawiamy do lodówki na 1 godzinę. Po 1 godzinie ciasto i tak porządnie urosło. Możemy je wyjąć na stolnicę i ponownie zagnieść. Podsypcie sobie mąką, żeby się nie lepiło. Dzielę je na 6 równych części. Każdą część rozwałkowuję po kolei. Mniej więcej na prostokąt. On nie będzie idealny, ale to nie ma znaczenia. Masło również dzielę na 6 części. 1 część masła daję na pierwszy placek, rozgniatam je po całości i odkładam nasz rozwałkowany placek na bok. I tak robię z każdym kolejnym po kolei. Wszystkie 6. Masło mam miękkie, takie w temperaturze pokojowej. Przekładam każdy placek jeden na drugi. Dlatego staram się, żeby były mniej więcej podobnej wielkości. I ostatni placek na wierzch, również pokryty masłem. One w trakcie, jak wałkowałam, to troszkę podrosły, bo to ciasto drożdżowe ogrzało się, więc fajnie tak się spulchniło. Możemy je troszkę jeszcze rozciągnąć. I tak właśnie robię. Po rozciągnięciu zakładam do środka. Przekładam na deseczkę, nakrywam folią spożywczą, żeby mi w lodówce nie obeschło i wstawiam ponownie do lodówki. Tym razem na 30 minut. Po tym czasie zobaczcie, jak urosło w lodówce. Zrobiło się mięciutkie jak poduszeczka. Podsypię odrobinę mąką, żeby mi się do wałka nie lepiło i rozwałkuję na prostokąt. Jest to troszkę zabawy z tym ciastem, ale tak naprawdę nie ma dużo pracy, tylko po prostu rozciągnięte jest w czasie. Po rozwałkowaniu składam ponownie do środka, jeszcze troszkę rozwałkuję i złożę z drugiej strony. Ponownie wstawię
Drugi już ostatni raz złożone takie do lodówki, tym razem na około 1 godzinę. Po tym czasie, zobaczcie już jak urosło. I całe przełożone jest masłem. Ponownie je rozwałkowuję, podsypując odrobinę mąką. Ono jest tak miękkie jak poduszka. Tym razem już ostatni raz rozwałkowujemy na jak największy prostokąt. Następnie kroimy na trójkąty, ja na takie całkiem spore, bo chcę, żeby moje rogale nie były małe, tylko takie konkretne. Oczywiście możecie podzielić na mniejsze trójkąty i będą mniejsze rogaliki. Mi wyszło tutaj 8 takich naprawdę dużych. Jeszcze z tych ścinków zrobiłam 9. Na środek nakładam masę z białego maku. Tym razem kupiłam gotową, ale oczywiście możecie zrobić swoją i taka będzie najlepsza i najpyszniejsza, ale nie zawsze mamy na to czas, tym bardziej, że już zabawy mamy trochę z ciastem. A ja kupiłam naprawdę całkiem przyzwoitą, bardzo smaczną. Nakładam tak na środek, nie na brzegi. Daję jej całkiem sporo. I zwijam rogala od szerszego brzegu do najcieńszego. Zostawiam je proste. Wiem, nie będą miały kształtu rogala, ale ja takie właśnie lubię najbardziej. Układam je oczywiście na blaszce od piekarnika, wyłożonej papierem do pieczenia. I tak zawijam każdy rogal. Jak najciaśniej. Pamiętajcie, żeby końcówkę najcieńszą rogala położyć pod spód, jak układacie rogale na blaszce, żeby nam się nie rozwinęła w trakcie pieczenia. Gotowe rogale zostawiam jeszcze na około 10 minut przykryte ściereczką, a w międzyczasie rozgrzałam sobie piekarnik do 190 stopni góra-dół. No i po 10 minutach one troszkę jeszcze się napuszyły. Smaruję je roztrzepanym jajkiem po wierzchu i wstawiam do piekarnika. Piekę 20 minut. Góra-dół. Po 20 minutach urosły, ogromne, piękne i pachnące. Pozostało nam jeszcze tylko zrobić polewę. Białą czekoladę siekamy drobniutko, dolewamy śmietankę, kremówkę, mieszamy, aż się rozpuści i polewamy nasze rogale. Taki mały tip ode mnie, jeśli akurat zważy Wam się polewa, nie wyjdzie, będzie za gęsta, to możecie dolać śmietanki odrobinę, ale nie dolewajcie zimnej, bo wtedy od razu będzie po naszej polewie. Możecie dolać, ale również gorącą śmietankę. Wtedy rozrzedzi Wam pięknie czekoladę, nawet jakby się zważyła. Polewam tak dosyć obficie. Ja mam tutaj dużo tej polewy, ponieważ ja robiłam sobie podwójną porcję rogalików. Druga jest za kamerą. No bo przecież są tak pyszne, że na tych kilku się nie mogło poprzestać. Wy też sobie zróbcie od razu podwójną porcję, bo gwarantuję, że znikną błyskawicznie. Na wierzch jeszcze orzeszki laskowe, drobno pokrojone i gotowe. Można próbować jeszcze nawet ciepłe. Polecam, spróbujcie koniecznie. Jest troszkę z nimi pracy, ale uwierzcie mi, że na pewno warto. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Udostępnijcie mój przepis, będzie mi bardzo miło. Do usłyszenia!